Opuściliśmy naszą wspaniałą Italię, która bardzo nam się podobała i spędziliśmy tam przepiękne 1,5 miesiąca. W tej chwili jesteśmy w Słowenii, zatrzymaliśmy się na taki postój. Miejsce nazywa się Raków Szkocjan i są to takie naturalne, bardzo fajne jaskinie, takie różne mostki. Także miejscówki Wam ogólnie nie polecam, nie będę dawał namiarów na nią, bo nie jest godna polecenia. Ale jest tutaj, słuchajcie, darmowy prąd. Także podłączyliśmy się już do prądu, bo dzisiaj noc 12 stopni, będziemy się grzać. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Jest to odcinek z drogi, ponieważ wracamy już do Polski. Przejechaliśmy sobie drogami bezpłatnymi w okolice Wenecji, potem na autostradę, tą, którą też jechaliśmy jakby jadąc już bezpośrednio tutaj do Włoch. Zapłaciliśmy za ten odcinek od Wenecji do granicy ze Słowenią 14 euro. W tej chwili jesteśmy w Słowenii, zatrzymaliśmy się na taki postój w lesie, w bardzo fajnym miejscu. Jest to niedaleko Postojnej. Miejsce nazywa się Raków Szkocjan i są to takie naturalne, bardzo fajne jaskinie, takie różne mostki. Zaraz Wam pokażę, jak dojdę do tablicy. Ogólnie zatrzymaliśmy się w tym miejscu. Jak widzicie, przyczepa jest odpięta, ponieważ droga jest taka szutrowa, dosyć kręta i trochę pod górę, więc nie chcę ryzykować jadąc z przyczepą dalej w tą trasę, bo tam jeszcze mamy 3 km do przodu do ujechania. A tu jest taki fajny parking, także odpięliśmy sobie przyczepę, zostawiliśmy auto w tym miejscu, zjemy obiad i ruszamy dalej samym autem już w dalszą drogę. A pokażę Wam, gdzie jedziemy. My jesteśmy w tej chwili w tym miejscu i można sobie tutaj oczywiście również trekkingi zrobić, ale my jedziemy autem. Odwiedza się po drodze różne ciekawe punkty. Na przykład taki naturalny, malutki mostek. Są jakieś jaskinie z wodospadem. Tutaj mamy również jakąś jaskinię z wodą. Takie różne rzeczki. Tutaj mamy też takie wodospadziki, jaskinie. Także ogólnie bardzo ładnie. Mam nadzieję, że uda się zobaczyć to faktycznie na żywo. Jest dosyć sucho, bo jest już połowa lipca i z tego co wiemy tutaj ogólnie jest dosyć sucho w okolicy zarówno we Włoszech, jak i tutaj w Słowenii, ale może jakaś woda się znajdzie. Także zostańcie z nami, myjemy obiad i ruszamy na eksplorację tych pięknych miejsc. Wchodzimy do pierwszego punktu naszej wycieczki. Nasza atrakcja jest na samym dole, wygląda to niesamowicie. Jest taka dosyć trudna droga, ale damy radę. Jesteśmy coraz bliżej. Taka oto jama. Na dół jest takie zejście z linką i są takie dosyć duże stopnie, ale potem się dochodzi do tego pięknego miejsca. I doszliśmy do przepięknej jaskini. Co, Janiu, mówisz? Janio dał radę. Tutaj są takie schody po tej lince. Była przygoda, żeby tu wejść. Hej, oni są tam. Ja jestem tu. Nie widać mnie? Jeszcze mam tyle do przejścia. Malutko, by się wydawało. Idę na dół, zobaczę, co tam jest za winklem. Są glony, także pewnie... Czy pewnie to jest koryto rzeki? Tam jest wejście do tej pięknej jaskini. Tutaj jest takie miejsce, żeby zostawić sobie auto. Jest miejsce na tak naprawdę 3 auta. Przejechaliśmy dosłownie 500 metrów i jest druga atrakcja. Jest taki znowu duży parking. Jesteśmy tylko my. I idziemy w tamtą stronę zobaczyć jakiś piękny, naturalny most. Dobra, my byliśmy teraz w jaskini Tkacza. Nie, to taka legenda. A teraz idziemy na naturalny most. Tak to wygląda. Najpierw dochodzimy do takiej łączki. I za chwilę ukaże się nam coś pięknego. Ale jeszcze najpierw pokażę Wam siebie. I za chwilę zobaczycie to, co ja. Jeszcze jakby tutaj płynęła taka naprawdę większa rzeka, to byłoby przepięknie. Zobaczcie, co jest przede mną. Naturalny most. Tutaj powinna płynąć rzeka.
Niestety, tak jak wspomniałem, rzeka jest wyschnięta i jest tutaj naturalny most. Tutaj płynie jakaś rzeczka, ale jest bardzo mało wody. Tutaj gdzie chodzę, widać, że płynęła rzeka, bo są glony. Także to wszystko naniosła rzeka. A ja jestem teraz w centralnym punkcie pod skałami. Naprawdę bardzo zjawiskowe. Musi być niesamowicie, jak tutaj płynie woda, bo ta górna skała musi się odbijać w wodzie i ta zieleń, która za mną jest, ta soczysta, musi to robić niesamowite wrażenie. Idziemy zobaczyć, co tam jeszcze kryje się dalej. Jesteśmy na ostatnim punkcie na naszej trasie. To jest Żelska jaskinia, taki mostek nad, właśnie przy tej jaskini nad rzeką i naturalny taki mostek mniejszy, bo widzieliśmy już tą tkacką jaskinię. To jest to pierwsze, co byliśmy, i ten wielki most. Nad tym się zatrzymaliśmy, ale niestety to było wyschnięte, więc nawet tego już nie nagrywałem, bo po prostu jest sucho i to wszystko wyschło, nie dawało takiego efektu. Tutaj, jak widzicie, znowu mamy parking fajny. Tutaj jest dosyć duży podjazd, bo ogólnie do wszystkich poprzednich atrakcji można było nawet przyjechać przyczepą, dlatego że było dosyć płasko. Droga jest taka żwirowa, ale dojazd jest ok, jest przy każdej atrakcji jest dosyć duży parking. Akurat teraz nie ma dużo tutaj turystów, więc zawsze praktycznie jest miejsce. Widzieliśmy nawet, że kamperami sobie tutaj ludzie przyjeżdżali, natomiast ten trzeci punkt faktycznie było bardzo duże wzniesienie i nawet samochodem było tak dosyć ciężko podjechać, więc tutaj na pewno byśmy przyczepą nie wjechali. Natomiast do tych pozostałych można podjechać i mamy tutaj drogę. Tutaj w ogóle jest też hotel po drodze i są różne ścieżki spacerowe. Można sobie bardzo fajnie chodzić, więc no bardzo fajne miejsce. Tutaj na drodze taki piękny, duży głaz leży, a my idziemy dalej przed siebie. O! I tu jest niesamowite przejście nad tą wielką przepaścią. A jak na przykład ktoś by tam był... I tam można na górę wejść, ale pytanie, kto będzie taki odważny i tam wejdzie na górę. To idziemy i my. Przed chwilą byliśmy tam, gdzie stoi Danusia, teraz jesteśmy nad przepaścią. Centralnie. Dobrze tego nie widać z tego punktu. No tutaj na dole jeszcze są dwie jaskinie. Tam na dół pewnie można jakoś zejść. A ja idę teraz w drugą stronę, bo tutaj też coś jest ciekawego. Też widzę, że jest jakaś jaskinia. Także idę jeszcze szybciutko zobaczyć, jak to wygląda. Droga jest taka fajna, jak wszędzie tutaj kamienisto, korzenna, korzeniowa właściwie. O, tutaj jest wielka jaskinia. I dochodzę tutaj. Ojejku, ta skała. się przestraszyłem, bo ona mi przypomina jakiegoś stwora, potwora takiego. Ojejku. Okropnie wygląda. No przyznacie, że wygląda jak jakiś demon.
Masakra. Się przestraszyłem. Ale dobra, idę dalej. O, zobaczcie, tu jest gigantyczna jaskinia. Kolejna. Wygląda to wow. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home. Słyszycie, jak śpiewają ptaszki? Piękna zieleń. Zobaczcie, jaka zieleń za mną jest. Patrząc w górę. Bije tutaj taki super chłód z tej jaskini. Ale wszystko ma taką aurę tajemniczości, takiej grozy. Jest tutaj cicho. Co jakiś czas spada kropelka wody. Słuchajcie, jakieś źródełko. Super. Bardzo fajnie. Tajemniczo. Pięknie. I to wszystko natura. Wszystko natura zrobiła. Dobra, wspinam się tam na górę. Tam jest ukryta ścieżka. I idę z dziećmi do samochodu. Wracamy już z tego punktu, ostatniego już na naszej trasie, ale powiem Wam, że jest to idealne miejsce na przystanek w trasie, chociażby do Chorwacji czy do Włoch. To jest zaraz przy Postojnej, można przy okazji jeszcze zejść sobie do jaskini Postojna. My byliśmy kiedyś i jest to niesamowite wrażenie. Bardzo fajnie tam jest cała infrastruktura zrobiona. Bilety są niestety dosyć drogie z tego, co czytaliśmy, ale warto. Tam się jedzie pociągiem na początku. Jest naprawdę bardzo fajnie. Obok też jest niesamowity zamek, taki wykuty w skale, właściwie wmontowany tak w skałę. Też tam zwiedzaliśmy to kiedyś, parę lat temu jeszcze przed dziećmi i robi to też bardzo duże wrażenie. Także w ogóle ten region cały obfituje w takie piękne miejsca, zarówno naturalne, jak i właśnie takie zamki, wąwozy, właśnie takie różne skałki, a my jedziemy teraz dalej po przyczepę, podpiąć przyczepę do auta i jedziemy na miejscówkę. Dzisiaj nocujemy na dziko, chyba jeszcze w Słowenii, gdzieś tam w okolicach Mariboru, także wszystko jeszcze zobaczycie, gdzie będziemy nocować. No a jutro jedziemy dalszą trasę, mniej więcej ten sam rozkład jazdy jak w stronę Włoch, co jechaliśmy, także nie będziemy Wam pokazywać całej trasy, bo już ją właściwie pokonywaliśmy w stronę Włoch. Jakby ktoś nie widział, to odsyłam do filmu, karta będzie na górze, a my idziemy po przyczepę i jedziemy dalej. Jedziemy właśnie przez Słowenię, mijamy Lublianę, ale widzimy tutaj pozostałości po całkiem niezłej wichurze. Widzieliśmy przed chwilą, że drzewa powyłamywały normalnie tutaj część ekranów. Był wypadek, także korek z lewej strony naprawdę jest bardzo długi. Gałęzie z naszej strony już zostały oczyszczone. No ale tutaj przed chwilą naprawdę musiało być gorąco. No. Nas to na szczęście ominęło. Choć chmury przed nami. Chmury przed nami, no ale z tego co patrzyliśmy na prognozie pogody, kontrolujemy Ventuskiego, to pokazuje, że już taki deszcz powinniśmy mieć niewielki, bez burz. No tam się stoi, że stoi, nie? No tam korek jest ogromny. Czarny teraz jest. No także tutaj było ciepło, mam nadzieję, że nas to nie spotka. Cześć, witam Was już kolejnego dnia. Wczoraj goniła nas ta burza, o której Wam mówiliśmy w okolicach Lubliany, którą zostaliśmy. I tak naprawdę uciekaliśmy troszeczkę przed tym deszczem. Całą drogę nam lało. W okolicach Mariboru też cały czas bardzo mocno padał deszcz, więc jechaliśmy do przodu, żeby przed tym deszczem uciec.
I tak jechaliśmy, uciekając przed tym deszczem, że przejechaliśmy miejscówkę, na której spaliśmy jadąc w stronę Włoch. Ona była bardzo fajna, to był taki camper stop. I na Park Fornalidis znaleźliśmy na szybko taką miejscówkę, na której teraz sobie stanęliśmy. Za chwilkę Wam o niej opowiem. Nie nagrywałem już wczoraj, bo lał straszny deszcz. Trzeba było bardzo szybko przenieść dzieci, bo już nam posnęły w samochodzie. Trzeba było jeszcze rowery wyciągnąć, je zabezpieczyć, więc ogólnie chaos totalny był. Więc przespaliśmy się tutaj. Jak widzicie, powitało nas teraz przepiękne słońce. A miejscówka jest, słuchajcie, pod cmentarzem. Jeszcze w Słowenii. Tak ona wygląda. Jest duży parking. My sobie stanęliśmy, tak jak widzicie, tam. Jest dużo miejsca. Niby są latarnie, ale w nocy było totalnie ciemno. W ogóle nie świeciło w ogóle nie świeciły latarnie. Więc ogólnie bardzo, bardzo ciemno, ale miejscówki Wam nie polecam, dlatego że słuchajcie, nie uwierzycie, to jest cmentarz i no, cmentarz to cmentarz, a nie kościół. A normalnie w tym kościele, słuchajcie, co 15 minut biją dzwony. Co 15 minut przez całą noc. Druga w nocy, druga 15, druga 30, o pełnych godzinach to w ogóle tak długo biją. Także jesteśmy totalnie niewyspani przez te dzwony. Także miejscówki Wam ogólnie nie polecam, nie będę dawał namiarów na nią, bo nie jest godna polecenia. My jemy teraz śniadanie i jedziemy w stronę Polski. Chcemy dzisiaj zajechać do Muszyny. Tam jest podobno taki nowy, piękny camper stop wybudowany. Mam nadzieję, że uda mi się go Wam pokazać i będziemy mogli tam spędzić sobie fajną nockę. Podobno jest nawet za darmo prąd, woda, zrzuty, wszystko jest podobno za free. Także zostańcie z nami, zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. No, pogoda dzisiaj ma być ładna. Dzisiaj w Polsce pada deszcz, są burze, ale z tego co widzieliśmy, to po naszej trasie ma być już ładnie. Także się cieszymy, bo się lepiej po prostu jedzie, jak jest słońce. Na razie. Dzisiaj ciekawa granica słoweńsko-węgierska. Miejscowość Kobilije. Droga do samej granicy całkiem przyjemna. Everything is out of place. Feeling like my world is upside down. I just wanna find my way. Gotta get a breath before I drown. You do my world. I jesteśmy na Węgrzech. I gorsza droga. Tak. Słowenia dopracowała do samego końca, natomiast Węgry tutaj jeszcze muszą troszeczkę ogarnąć. Dobra, to jedziemy sobie dalej i kierujemy się na Szombathele. Never would have thought it was you. Never would have known it was me. Everything we felt that was true was a lie, couldn't see. We were on a high for a while. Zatrzymaliśmy się na pierwszy postój. Jesteśmy w pierwszej miejscowości za granicą z Węgrami, już na terenie Austrii. Powiem Wam, bardzo fajna miejscówka, bo zobaczcie, jest taki wielki plac zabaw tam z tyłu. Jest bardzo dużo miejsca, żeby stanąć przyczepą, bo tutaj są takie, o tutaj jest wolny, taki parking wzdłuż ulicy. I tutaj naprawdę jest dużo miejsca, takich parkingów jest sporo, a nawet jeżeli by tutaj nie było miejsca, to jeszcze tam wokół również są miejsca parkingowe, także też fajnie. I dodatkowo, oprócz dużego terenu zielonego, tutaj mamy taki piękny stawik z żabami, które na mój widok skoczyły do wody. O, jakie duże żaby. I mamy stolik, na którym możemy zjeść sobie posiłki. My właśnie szykujemy teraz, właściwie to Danusia szykuje teraz obiad, który sobie tutaj właśnie zjemy. Pokażę Wam jeszcze, tu jest takie fajne przejście takim mostkiem. Tu jest taki mini wodospadzik.
Everything is good for the time. Kingdom. Tutaj jest jeszcze takie zadaszone miejsce do spożywania posiłków, także w razie brzydkiej pogody również można sobie tutaj zjeść. Także też super, pod taką fajną altanką. Tutaj mamy dalszą część placu zabaw, to jest taka część do kopania piasku. Także super atrakcja. I zobaczcie jeszcze to, co wam mówiłem, że tam jest jeszcze wszędzie w razie co miejsce, gdzie można sobie postawić przyczepę. Tutaj nie widać, żeby to były jakieś budynki mieszkalne, tylko to raczej są jakieś firmy czy coś takiego. Jedzie się ogólnie bardzo dobrze, ta droga przez Węgry, ta bezpłatna, jest bardzo fajna. Jest mało terenów zabudowanych, jedzie się bardzo szybko. Właściwie nawet można powiedzieć, że prędkością autostradową, czyli w sensie z przyczepą, czyli 90 na godzinę. No, także stawiliśmy się tutaj i miejscówka jest naprawdę fajna. Co, Danusia, pichcisz na obiad? Dzisiaj kontynuujemy włoskie smaki. Jeszcze mamy ze sobą rzeczy z Włoch. Mamy makaron, mamy pesto specjalnie kupione na drogę, pesto bazyliowe z orzechami nerkowca. Także spróbujemy. No, szybkie jedzonko. I ruszamy Po dalej. się ogarniemy, ruszamy dalej. Jesteśmy już, słuchajcie, w Polsce. Przekroczyliśmy granicę w Gorzyczkach przy autostradzie A1. Jesteśmy na świetnym camper stopie w miejscowości Mszana. Tutaj jest jeden camper, który sobie śpi i tam jest drugi. My się ustawiliśmy w ten sposób. Musiałem odpiąć przyczepę, żeby nie zajmować za dużo miejsca, ale też jest tutaj dosyć nierówno, bo trzeba było dosyć mocno poziomować przyczepę. Jest tutaj przede wszystkim takiej, no, górka. Ale jest tutaj, słuchajcie, darmowy prąd. Także podłączyliśmy się już do prądu, bo dzisiaj noc 12 stopni, będziemy się grzać. Jest normalnie wejście na zwykłą wtyczkę i na CEE. Tam jest również woda. Pokażę wam tak na szybko, a rano zobaczymy więcej. Jest możliwość zrzucenia kota. Też można się podłączyć. Tutaj jest normalnie woda. Także rewelacja. Po prostu wszystko jest oczywiście za darmo. Tak to wygląda z daleka. Jutro za dnia jeszcze wam pokażę trochę więcej. Ale miejsce jest naprawdę super. Brawo dla miasta Mszany za taką rzecz. I jeszcze gdzieś tutaj można skorzystać z toalety z WC. Dobra, ja się na dzisiaj z wami żegnam i widzimy się rano. Śniemy śniadanko na parkingu. Noc nam minęła bardzo fajnie, bardzo spokojnie, cicho. Tak wam pokażę jeszcze za dnia, jak to wygląda. Tak sobie tutaj stanęliśmy. Mamy prąd. Wracamy już dzisiaj do Warszawy. Za chwilkę po śniadanku sobie zrzucę jeszcze kota i ruszamy za chwilkę. Bardzo wam dziękuję, że byliście z nami przez całą naszą włoską przygodę. Jeżeli jakiś odcinek ominęliście, to zapraszam do nadrobienia, bo przeżyliśmy tam bardzo fajne chwile. I widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będziemy podsumowywać cały nasz pobyt. Także do zobaczenia. About me